Chciałby się powiedzieć wspaniałe lata 80., jeszcze piękniejsze 90., ale nie. Jest Ameryczka, jest flaga, są stare komba Fendera. Panie i panowie, lata 50. Cykl filmów o wzmacniaczach. Nazywam się Piotr Łukaszewski, a ze mną dzisiaj Ja. Mikołaj Łukaszewski. Dlaczego tajemniczy gość w filmie o wzmacniaczach? Dlatego, że ten wzmacniacz wymaga, i omówienie tego wzmacniacza wymaga specjalisty. Moją rolą są cudowne lata 80., 90. i później, więc dlatego ja o tym wspomniałem na początku. Tak głęboko do Króliczej Nory, czyli do lat 50. już nigdy nie schodziłem. Szczerze mówiąc, też nigdy nie byłem fanem tego typu brzmień. I dlatego obecność Mikołaja. Mikołaja i nie tylko, bo jak zwykle prezesso Jaro. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. głos z niebios. Jedziemy naszą historię. Jedziemy naszą historię lat 50. Leo Fender, większość z nas znała go głównie, albo zna go głównie z produkcji gitar. Konstruowania, projektowania, stworzenia chyba najpiękniejszych, albo jednych z najpiękniejszych gitar wszechczasów. I to się wszystko zaczęło już w późnych latach 40. i rozwinęło w latach 50. Ja tylko tak szybko wspomnę, że mieliśmy Telecastera, ale jeszcze pod nazwą Nocaster, Jeszcze wcześniej był Broadcaster. Broadcaster, Nocaster, Telecaster, potem Stratocaster, początek lat 50. Wspaniałej odsłonie w roku 54. Właściwie to jest ta data, o której się mówi, że To urodził jest się. pierwszy rok, no. Tak, rok produkcji. Więc mamy Leo Fendera produkującego i konstruującego gitary. Ale mamy też drugą odsłonę firmy Fender. Wzmacniacze. I cała rodzina różnych schematów, na bazie których produkowane były komba. W późniejszych czasach już i główki z kolumnami, ale najpierw komba. Nazywane przeróżnie, czasami inspirowane uczelnią, jak w pewnym wypadku, o którym zaraz opowie Mikołaj, czasami inspirowane konstrukcją, czasami inspirowane na przykład kolorem obudowy i tak dalej, i tak dalej. Panie i panowie, dzisiaj na warsztat trafia Fender Princeton 5F2. O wszystkich niuansach opowie specjalista w dziedzinie Mikołaj. Dziękuję bardzo za wprowadzenie, jest mi bardzo miło. W ogóle ciekawe jest to, że jestem już z tego pokolenia, że większość osób nigdy nie grała na prawdziwym wzmacniaczu, co uważam, że jest smutne, bo jednak to jest kawałek historii i trzeba to poczuć pod palcem. Tata dobrze mnie wychował, więc ja na szczęście całe życie obcowałem z takimi rzeczami. Ale moja prawdziwa fascynacja zaczęła się od komp Fendera, szczególnie tweedowych, właśnie przez ich nietypowy sposób przesteru, interakcji z gitarzystą, silną kompresję, głośniki Alnico, które też się zapychają na swój sposób. I to jest dla mnie niepowtarzalne w żaden inny sposób. Capturami Tonexa doszliśmy do tych rezultatów, bo Tonex przez sztuczną inteligencję umie nauczyć się tego typu przesteru. Ale dla innych rzeczy typu niestety nawet Quad Cortex bądź Kemper to było nieosiągalne i zawsze trzeba było sięgać po prawdziwy taki wzmacniacz. Mamy szczęście, że to jest oryginalny egzemplarz, tak jak tata powiedział, 5F2, czyli tak naprawdę najbardziej kultowy schemat, jeśli chodzi o Princetony tweedowe. Ta konkretna sztuka jest z 56 roku. I o samej historii Princetona. W 1948 roku powstał pierwszy Princeton, który nazywał się Woody. Woody, bo on nie był jeszcze obity tweedem, on miał taką drewnianą obudowę i to był najmniejszy z serii wzmacniaczy Fendera. On miał chyba wtedy tylko 3 waty, takie maleństwo, na pewno Joe Bonamassa ma takie, nawet z tego co pamiętam pokazywał kiedyś. Później te Princetony ewoluowały, po drodze powstał Champ Fendera, bardzo znany wzmacniacz, taki mikrusek malutki. I czym jest ten konkretny?
Żeby opisać, czym jest ten konkretny wzmacniacz, trzeba zacząć od Fendera Champa 5F1, znanego wszystkim wzmacniacza, między innymi używanego przez Keitha Richardsa ze Stonesów. Wzmacniacz, który ma tylko 3 lampy, jedną na prampie, jedną na końcówce i jeden prostownik mocy. 12AX7, czyli w sumie najbardziej znana lampa, i jedna 6V6, co nam daje mniej więcej 5 W i prostownik 5Y3 To jest w zasilaczu. w zasilaczu i 8-calowy głośnik Jensena Alnico. Wtedy jeszcze Jenseny były produkowane w Chicago? Tak, W Chicago. tak. Co jest bardzo ważne dla brzmienia tego wzmacniacza. I to jest Champ. Ten Princeton Champ 5F1 i ten Princeton 5F2 jest de facto tym samym wzmacniaczem, ale z dodanym potencjometrem tonu. Uznali, że to będzie widać fajny dodatek. Champy włączały się gałką volume. One nie miały włącznika, przełącznika, tylko gałka była z kliknięciem. To dodali przełącznik włącz-wyłącz. Zwiększyli transformator głośnikowy, więc ten wzmacniacz ma troszeczkę większą moc. I w 56 przenieśli Princetona z obudowy Champa do obudowy większej, co zresztą widać. Ta obudowa już normalnie, jeśli chodzi o wysokość, jest tak wysoka jak na przykład Vibrolux bądź Tweed Deluxe, ale jest trochę węższa, a głośnik dalej jest 8-calowy, ale przez tą większą obudowę gdzieś ten rezonans jest większy, dołu jest troszeczkę więcej, co nam daje bardzo fajnie brzmiący wzmacniacz z górą i gainem Champa, ale jednak z większą głębią, dodatkowym tonem. I tak naprawdę z takiej krótkiej historii to tyle. Nasz egzemplarz właśnie z 56 roku, czyli z pierwszego roku produkcji w tak dużej obudowie. Jest to bardzo udany egzemplarz. Oj, na pewno tak. No i na pewno zauważyliście, że na początek zagraliśmy razem na jednym wzmacniaczu. Dlaczego to zrobiliśmy? Bo mogliśmy. Mogliśmy, ponieważ ten wzmacniacz ma 2 zrównoleglone wejścia instrumentalne. Można to było wykorzystać dla 2 gitarzystów. Można było to zrobić, że podłączyć mikrofon i gitarę, harmonikę ustną i gitarę. Wszelkie rodzaje kombinacji. Oczywiście nie jest tak, że nie ma to, że istnieje 2 źródeł, czy w tym wypadku 2 gitar nie ma wpływu na siebie brzmieniowo, bo jest. To jest tak, że jak włącza się jedna gitara, to jest głośniej, jak włącza się 2, to automatycznie sygnał spada, bo rozdziela się na 2 instrumenty. Spada też dlatego, że Mikołaj ma gitarę, gdzie prawdopodobnie przetworniki są w okolicy 7 kΩ. Mniej, 5, 6. Nawet, a ja mam gdzieś po okolicy 7-8. Ponieważ są to W humbuckery. ogóle można ciekawą rzecz pokazać, jak ja będę grał i ty będziesz kręcił gałką u siebie, to gitara zacznie cichnieć w ogóle. To jest w ogóle niesamowite, że takie coś, co jest niepojęte dla człowieka. No tak, bo a ja się zwiększam dzieje. oporność instrumentu albo zmniejszam, więc zamykam i pojawia się, że tak powiem, zwarcie, więc ja znikam jakby z toru audio, automatycznie Mikołaja gitara po pierwsze brzmi inaczej, po drugie brzmi głośniej. To zjawisko jest świetne, ale to tylko mówię, to tylko w przypadku zrobienia barw, w przypadku użycia 2 instrumentów naraz, nie? No ja ze swojej strony dodam, że tak jak powiedziałem na początku, ja trochę nazywałem to zawsze papierowy przester, nie? Czyli trochę to brzmienie, które dla wielu stało się w ogóle kultowe, bo tam czy Stonesi, czy cała tamta ekipa tamtych lat, jak Chuck Berry, potem jak Neil Young, tylko akurat na innym wzmacniaczu, ale też dokładnie z tej serii, z tej rodziny, no to wręcz stworzyli swoje brzmienie, bo Namaza do dzisiaj używa różnych komp Fendera. Co należy podkreślić, co zdumiało nas przy okazji produkcji Capture'ów tego wzmacniacza, że to jest 8-calowy głośnik w otwartej skrzynce. Skrzynka jest wykonana nie z klejki, tylko jest to normalne, uczciwe drewno. Pewnie sosna jakaś. Może być, nie wiem, jest już tak stara i tak, że aż pociemniało, ciężko zobaczyć. Są to normalne klocki drewna, ale co najważniejsze, zachodzi tu jakieś zjawisko
cudu akustycznego, bo z 8-calowego głośnika mamy dół schodzący, czyli niską częstotliwość schodzącą do 70-60 Hz. Co jest niemożliwe. Co jest niemożliwe, a my w warunkach studyjnych, robię tu 2 zajączki, laboratoryjnych, przy okazji capture'ów tą częstotliwość usłyszeliśmy i tą częstotliwość w jakikolwiek sposób staraliśmy się też pokazać w capture'ach, nie? Że ten piec ma takie możliwości i tak brzmi. I jeżeli ktoś... I całe brzmienie właściwie decyduje o tym, jakiej gitary użyjesz. I mówiąc teraz to zdanie tylko odwrotnie, gitara i pick-up i gitarzysta definiują jakby brzmienie tego wzmacniacza. My capture'ów przygotowaliśmy więcej, żeby ci od Les Pauli, czyli z humbuckerami, ci od singli, czy Tele, czy Stratocastery i całe rodziny tego typu instrumentów, każdy się w tych capture'ach odnalazł. Mikołaj nawet jakby zarządził, żeby tych capture'ów było więcej, bo rzeczywiście stany przejściowe potencjometra głośności, który decyduje nie tylko o głośności, ale głównie o nasyceniu tego dźwięku, dosłownie co parę, no powiedzmy tam kresek na skali umownej, to było odmienne brzmienie. I podobnie było z potencjometrem ton, który też bardzo wpływał jakby nie tylko na barwę, ale też i na gain. Głównie na gain. Jakby ja to zauważyłem już wcześniej, bawiąc się tym wzmacniaczem, co jest właśnie nietypowym zjawiskiem, ale gdzieś sprawdzaliśmy razem schemat i ten ton jest tak umieszczony w schemacie, że on rzeczywiście wpływa, jak dużo lampa się nasyca, co nam w oczywisty sposób daje gain. Co w ogóle jest ciekawym też zjawiskiem, ten wzmacniacz do głośności typu 5 to prawie w ogóle nie gra. Odzywa się cicho, nie? Odzywa się cicho, no. I teraz ciekawostki. Dlaczego Princeton? W ogóle oni chyba wtedy stawiali na nazwy takie uczelni, jest Princeton, jest Harvard. Harvard. To był też jeden z najmniejszych wzmacniaczy na tamte czasy, więc oni chyba stawiali też nazwami na trochę coś typu coś dla studenta, O to chodzi. coś Właśnie, takiego, żeby ludzi zachęcić. Tak samo jak wtedy, jakie gitary? ponieważ Jaguary były? czy- Jaguary, Jazzmastery. Nie, Jazzmastery były zrobione właśnie z myślą o gitarzystach, o dziwo jazzowych, tylko jazzmeni za dużo nie grali. Były jakieś takie typu Duosonic, Junior. Dokładnie. To były takie małe gitary, Tak. tanie w produkcji. Mustang. Mustang. Mustang to była też gitara zrobiona dla studentów i też trochę te wzmacniacze w ten sposób gdzieś się ewoluowały. Tak, bo były wzmacniacze z 12-calowym głośnikiem profesjonalne i znowu 2 króliczki, ale były też wzmacniacze dla studentów. Nie? Zresztą kiedyś polityka, czy nawet Gibsona była taka, że gitary dla muzyków to były Gibson, ale dla studentów to były Epiphone. I Fender miał też podmarkę już później Squier, czyli gitar tańszych, ale ciągle robionych w Ameryce, właśnie na rynek edukacyjno-szkoleniowy. Dzisiaj nie patrzymy na to w ten sposób. Dzisiaj uśmiechamy się do czegoś, co jest starsze ode mnie, od Mikołaja, od Jaro. A skoro jest starsze dużo ode mnie, to znaczy, że to już musi być wiekowe. I ciągle ja mam się dobrze, a on ma się chyba nawet jeszcze lepiej. Pięknie Wspaniały świeci. egzemplarz. Przy okazji należy wspomnieć, mamy te egzemplarze wzmacniaczy. Dzięki Karolowi, dziękujemy Ci, Karol. Doceniamy Twoją, że tak powiem, aktywność w pokazywaniu światu, że takie konstrukcje istniały naprawdę. Ktoś kiedyś te wzmacniacze wymyślił, zaprojektował. Historia muzyki na tych wzmacniaczach została napisana. A my dzisiaj dzięki technologii, Tonex, głównie Tonex, bo ciągle robi to najlepiej, Cortex, Kemper, nie wiem, Line 6 i tak dalej, cieszymy się tymi brzmieniami, pakując je niemalże do małych urządzeń, ale to są brzmienia skomponowane, zaprojektowane, wymyślone kiedyś przez ludzi. I w dobie sztucznej inteligencji warto o tym ciągle pamiętać. Muzykę pisali ludzie, wzmacniacze projektowali ludzie, gitary na szczęście ciągle robią ludzie, przynajmniej te lepsze. Nie.
I to właściwie będzie komentarz. Czyli jak widzicie, wtedy technologia rynku sprzętu dzieliła się na tą pro i na tą student, na tą uczelnianą. Produkowano sprzęt z myślą o profesjonalistach i o adeptach, o młodych, którzy się dopiero uczą. A i teraz wszystkie te kombinacje, jeszcze raz spojrzę, czy na pewno, 2 gałek pokaże Mikołaj. Też słowem wstępu takiego do prezentacji brzmieniowej chcielibyśmy wspomnieć, bo jest nam bardzo miło i bardzo dziękujemy naszemu przyjacielowi Maćkowi z Guitar to Amp. On dzisiaj nam udostępnił wspaniałe instrumenty ze swojego sklepu do pokazywania m.in. tego wzmacniacza. Ja trzymam pięknego Telecastera Macmula w stylu lat 60. z podstrójnicą, a tata trzyma prywatną gitarę Maćka, która kiedyś należała zresztą do taty. Tu jeszcze Pano, gdzieś- flaga, podpisany. Bo- Piękne instrumenty. I tak, ja na chwilę pozwolę wypiąć jedną gitarę. Ja najpierw pokażę na Telecasterze i później jeszcze raz przejedziemy zakres gałek, gdzie tata będzie grał na gitarze typu Les Paul. I teraz tak, to co powiedzieliśmy wcześniej, gałka tonu wpływa też na gain. I rzeczywiście gdzieś ten wzmacniacz zaczyna grać dopiero od wolumu na 5, co ja zresztą mogę pokazać. I co się dzieje? Odzywa nam się piękny taki fenderowski clean, który z taką gitarą typu tele, ja trochę bardziej go nasycę, bardzo ładnie brzmi. Na maksa stylowy sound. I tak naprawdę to jest pierwsze zastosowanie tego wzmacniacza i w ogóle wzmacniaczy typu tweed, czyli brzmienia czyste. Później mamy coś, gdzie wzmacniacz już zaczyna się lekko nasycać i to jest coś typu właśnie Keith Richards, Rolling Stonesi, czyli taki właśnie pod Telecastera fajny crunch. Na maksa stylowy sound. Tak, Nie ale do- już go bierze. ale już tak, go bierze. I jest ten typowy, taki charakterystyczny drapak dla głośników Alnico, nie? Czyli taki w górze, zaczyna go trochę tam papierowo brać. Dokładnie. I co ja mogę ciekawego pokazać? Teraz nie zmieniając gałki volum, na pick-upie bridge'owym zacznę dodawać tonu i zobaczycie, że zwiększy się właśnie gain. Ale w ogóle ciekawie to brzmi, bo oczywiście wiadomo, że ton jest po to, żeby rozjaśnić dźwięk. I rozjaśnia się I on też. się de facto rozjaśnia, ale gainu dostaje tylko w tej górnej części pasma. Tak. Czyli zobacz, jak ściągam ton, graj. I teraz dodam góry. Jest takie wrażenie, że przesterowanie dotyczy tylko tej góry. Tak. Środka i góry. A ten dół ciągle jest jakby nieprzesterowany i ciepły taki, jak był wcześniej. Nie? Bardzo, bardzo fajna, w ogóle specyficzna wręcz zasada działania barwy tutaj. Ale no robi, nie? Robi. Mi się podoba tak gdzieś mniej więcej, prawie tu. Właśnie dobrze, że trafiłeś na 10, bo my robiliśmy capture'y podwójnie. Robiliśmy coś, co nazywa się normal, gdzie ton jest na 6. I robiliśmy capture'y, które nazywają się bright, gdzie ton jest na 9,5, blisko 10, czyli dokładnie jest to wrażenie, że piec gra jaśniej i ma więcej gainu. Ja też tak zostawię. Teraz prawie na maksa coś, co my nazywamy super high gain, czyli na 11, czyli piec już zaczyna grać jak fuzz. Czyli zbliżamy się do soundów typu Neil Young.
No i uwaga, totalna destrukcja. Ludzie się śmieją, że to brzmi jakby świat wybuchał. I rzeczywiście coś w tym jest. Ja osobiście to lubię. To jest nie do końca do wykorzystania w piosenkach, aczkolwiek w jakichś hardkorowych takich pomysłach jak najbardziej. W ogóle śmieszna interakcja przy czymś typu solo. Wybuchający świat jest. Tak jest. I Tak jest. na nekowym ponownie trochę coś typu Stonesi. Na maksa stylowy sound. Tak jest. Teraz ja się wypinam, wpina się tata i ponownie przelecimy cały zakres gainu na gitarze typu Les Paul. Zacznijmy od tej destrukcji wszechświata, To będzie pick-up neckowy. ale daj od razu bridge'owy, to będzie już taki. W ogóle zapychaj na moment ten dźwięk, A przestań zdejmij grać. trochę gałki, bo to coś jest ciekawe. Ten wzmacniacz, jakby grał jak fust, to już po gałce taki zbramkowany to by w ogóle zniknął, a on się pięknie wyczyści. To już jest totalna destrukcja. Zobaczmy neckowy. Tak, sygnał mniejszy, to już go... No jest git, jest git. Ja lubię ten sound. Dla wielu z was może być on trochę zbyt radykalny, ale no nic na to nie poradzimy. Tak to brzmi, ma to swój urok. Natomiast teraz myślę, że wracamy na domenę, którą ty wolisz, czyli Tak. coś typu high gain. I zobaczcie, jak ładnie zlewa. Tak, już się... Black Crowes. Black Crowes, tak. Super. Powiem ci, granie Ameryki, kapelusz i amerykańska Jest, no gitara. właśnie dlatego tak się ubrałem, no Powinieneś mieć musiało jeszcze być. tego No. orła na ramieniu. I kombojskie buty. Kombojskie buty będą. Ja ciągle obiecuję, przyjdzie czas na kombojskie buty. Miałem, nosiłem całe lata 90. Wrócę do tego. No na razie dzisiaj jeszcze ze względów tam powiedzmy. Tego nie widzi, tak ustawiłem kadr, więc nie przejmuj. Na razie Dobra, wzmacniacz Jaro nadrabia. mówi, że nie widać moich butów, więc mam kowbojskie buty. Na razie wzmacniacz nadrabia buty. I Cofamy. flaga Ameryki. Dawaj crunch. A zrobimy jakąś kombinację pick-upów. Tak, Beatlesi. To znaczy Bardzo trzeba fajnie. powiedzieć, że Beatlesi nie używali takich, przynajmniej ja nie widziałem, by używali, zanim nas zjecie w komentarzach. Nie, Voxów używali, AC30 I głównie. później Twin Reverbów Silverface. Tak jest. Ale to już później. Pod koniec kariery. Dobra, co możemy jeszcze pokazać? Możemy zdjąć tonu i zrobić taki czystszy sound. 6-6, Dobra, twój rok. zostawiamy na...
chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ to jest stary wzmacniacz i to jest oryginalny głośnik, słychać jak tu popiarduje wszystko, lekko się trzęsie. Nie mamy na to wpływu, nie chcemy nic wymieniać, ponieważ Tak musi być. tak musi być. Dobra, i możemy go jeszcze wyczyścić bardziej, czy już A co on bardziej... zaraz przestanie grać? No i to jest takie granie już prawie, wiesz, w pokoiku można No, sobie. w ogóle nie rozumiem zjawiska, że niby powinien już grać, a jesteśmy na 3 i on nie gra prawie. No, No spokojnie. jedna lampka tylko. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. fajnie. Tak. I co jeszcze chciałbym powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Ten piec ma trafo 110 V. To trafo nie zostało wymienione na moc europejską, co jest bardzo ważne, bo wszystkie fenderowe zboczki, też siebie obrażam spokojnie, doceniają, że sound tego typu transformatora jest lepszy, bardziej oddaje klimat tego wzmacniacza, więc w tym przypadku mamy po prostu zewnętrzny transformator, który zmienia nam naszą europejską sieć na amerykańską, ale oryginalne trafo jest, nie zostało wymienione, więc sound wzmacniacza jest taki, jaki być powinien. Tak jest. I też mamy transformator, czy to jest, nazywa się autotransformator poprawnie, który koryguje częstotliwość sieci. Bo wiemy, i tu też się mogą wnikliwi, że tak powiem, zwrócić swoją uwagę, my mamy tą świadomość, że my mamy częstotliwość 50 Hz, Ameryka ma 60. Nasze autotransformatory już uwzględniają tą różnicę, pozwalając temu wzmacniaczowi grać tak, jakby grał w Stanach. To jest bardzo ważne. Wiemy o tym. Dla czujnych gratulacje. To słowem końca można powiedzieć, że piękny wzmacniacz. Można powiedzieć i wręcz to jest fakt, że piękny wzmacniacz. Tata trochę ściemnia, że nie lubi tego soundu, bo jak robiliśmy capture'y, sam się zachwycał, że to pięknie brzmi. No ale taka jest prawda. To jest niepowtarzalny sound. Żaden współczesny wzmacniacz tak nie zagra. Coś jest w tej właśnie obudowie z litego drewna, starym głośniku Jensena, bo te Jenseny amerykańskie grają zdecydowanie lepiej niż współczesne włoskie. Pewnie też przez komponenty, chęć wykonywania Mi się sprzętu. wydaje, że też sygnatura samego magnesu. Nie ma już tych maszyn, nie? Które by przygotowywały rdzenie Alnico. Nie ma już tych maszyn, które namagnesowywały. I wydaje mi się, kosze są robione z innej stali. Ta stal kiedyś to była stal zupełnie inaczej, według innej technologii uzyskiwana i same kosze były jakby inną konstrukcją niż Też dzisiaj. potencjometry były inaczej robione. Tak, no to się zgadza. Bo Namaza fajnie ostatnio powiedział właśnie w takim podcaście na YouTubie, że kiedyś potencjometrów używali wszyscy, od producentów samolotów po w ogóle statki kosmiczne i tak dalej, a teraz potencjometrów używają tak naprawdę głównie gitarzyści i sprzęt pro audio, więc im też się nie opłaca już produkować Tak. tak dobrych komponentów. Ale to dotyczy wszystkiego. No, kondensatory kiedyś to była przede wszystkim technologia wojskowa, nie? Czyli one wszystkie, nawet do dzisiaj wśród starych elektroników funkcjonuje tak zwana odsłona sprzętu militarnego albo militarne kondensatory, militarne rezystory, militarne lampy, czyli w domyśle o wiele lepszych parametrach, o wiele przede wszystkim znoszące trudy życia codziennego na poligonie. Tak? Czyli sprzęt wtedy, radiostacje jeździły po polach i innych tam lasach i w związku z tym musiały mieć o wiele mniej czułe na wszystkie zewnętrzne tam parametry typu wstrząsy. I tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście, to kiedyś samolot miał potencjometry, więc te potencjometry musiały mieć dużo większy jakby wskaźnik przeżywalności niż dziś. Nie? Ale z drugiej strony urok jest wadliwości tych części i różnicy między nimi, że kondensator 100 nano jeden nierówny drugiemu. Jeden ma tak. 90, drugi ma 110, przez co każdy taki wzmacniacz gra też inaczej, co jest mega urocze, bo to pokazuje ten pierwiastek ludzki, niedoskonałości, które później w nagraniu stają się tak naprawdę doskonałością i wielką przewagą takiego sprzętu. Tak jest. I niedoskonałość, czyli tak zwana duża tolerancja
w parametrach oporników i kondensatorów powodowało, że tak jak powiedziałeś, jeden wzmacniacz brzmiał fajnie, a drugi wybitnie. I wtedy wszyscy zachodzili w głowę, dlaczego, nie? Ten Przecież, brzmi wybitnie. więc ten pokazywany dzisiaj przez nas i ten skapczerowany przez nas brzmi naprawdę doskonale. Słuchajcie, to wypada się już dzisiaj pożegnać. My bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że trochę przybliżyliśmy Wam kawałka historii. Historii nie high-gainowych wzmacniaczy, czyli z mojej dziedziny od Marszala w górę, tylko bardziej jeszcze starszej historii wzmacniaczy, chociaż Gibson, przepraszam, w latach 40. robił combo, do harmoniki ustnej chyba, nie? Dużo robił różnych. I te wzmacniacze też do dzisiaj cieszą się jakimś nieprawdopodobnym wzięciem wśród gitarzystów, ale to osobna historia. My skupiamy się dzisiaj na Fenderze Princeton i tym samym wylądowaliśmy. Wy, jak zwykle, pozostańcie w obfitości, a my dla Was szukamy wspaniałych, Konstrukcji. już nieosiągalnych dzisiaj konstrukcji. Opowiadamy o nich w programie i robimy dla Was capture'y. Bardzo nisko się kłaniamy.